Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj mam dla was coś, czego myślę, że nie spodziewaliście. Pewnie pamiętacie, że ja niedawno byłem na targach Poznań Game Arena, gdzie spotkałem się nie tylko z wami, ale i z wieloma ludźmi z branży, między innymi też z deweloperami różnych gier. Miałem tam szansę zagrać w parę ciekawych tytułów, które się jeszcze nie doczekały premiery. Było parę fajnych gierek, natomiast przyznam, że była taka jedna gra, która była wyjątkowo interesująca. Mowa tutaj o grze Verhow. To jest taki polski tytuł, którego inspirację stanowiła taka stareńka gra zwana King's Field. Jeżeli wy się interesujecie Dark Soulsami, no to pewnie ta nazwa już coś tam wam mówi. Jeżeli nie, to już tłumaczę. King's Field to jest dzieło From Software, czyli firmy dzisiaj uznawanej za jednego z liderów całej branży, który wsławił się chociażby Sekiro czy Elden Ringiem, co już czyni go interesującym. Jest to tytuł RPGowy z mechanikami nieco souls-like'owymi i stawia na całkiem spory poziom trudności. Co więcej, ten tytuł ma zadebiutować już wkrótce także na konsolach. Sądzę, że będzie całkiem interesującą propozycją dla wielu z was. O co w nim jednak chodzi i dlaczego akurat ten tytuł spośród wszystkich tych gierek, które ogrywałem na PGA, tak mnie zainteresował? Zaraz sobie powiemy. A więc o czym w ogóle jest ta gra, o co w niej w ogóle chodzi? Verhow to jest tytuł małego kalibru, jak już pewnie zdążyliście zauważyć. On jest na pograniczu takiego pixel artu oraz stylu retro, także żeby was to nie odrzuciło, nie oczekujcie tutaj jakiejś fotorealistycznej grafiki, to jest gra indie. I w tym tytule wcielamy się w śmiałka podróżującego do zakazanej krainy, żeby zmierzyć się tam z klątwą, która 600 lat temu ogarnęła cały świat i do dziś zbiera swoje żniwo. Ta klątwa jest wyjątkowo destrukcyjna i pochłonęła już większość żyjących ludzi na całym świecie. Spytacie, no jak to jest możliwe, że jakaś tam gówniana klątwa zabiła większość populacji? Ano jest możliwe, bo otóż przez tą właśnie rzeczoną klątwę każdy, kto popatrzy na twarz innego człowieka, natychmiast umiera. Co więcej, ta druga osoba, na którą ktoś patrzy, też się przekręca. Wystarczy więc chwila, żeby popatrzeć się na czyjąś twarz i już oboje jesteśmy martwi. I ta klątwa pojawiła się znienacka, ludzie na początku nawet nie mieli pojęcia, co powoduje te wszystkie zgony i w panice próbowali organizować się w grupy, czym sami wpędzali siebie do grobów. No i w końcu jeden ze śmiałków, zwany w historii gry twórcą, poznał mechanizm działania tej klątwy, o co tutaj chodzi i jak można z nią walczyć. W ten sposób stworzono sprytne rozwiązanie. Zaprojektowano takie specjalne maski, które noszone są na stałe, one zakrywają twarz rozmówców, w ten sposób nie patrzymy tak naprawdę na twarze postaci, tylko na zakrywające je maski. Udało się w ten sposób obejść tą śmiercionośną klątwę, natomiast nie pokonać ją całkowicie. Wiadomo jednak, skąd ta klątwa się wzięła, z takiego niewielkiego państwa zwanego Yarif, otoczonego górami. Właśnie do tego miejsca udaje się nasz bohater, żeby rozwiązać tą zagadkę. No i brzmi ciekawe, co nie? Rzeczywiście, przyznam, że warstwa fabularna w tym tytule jest całkiem interesująca. Wiecie, ja się spodziewałem takiej bardzo szczątkowej fabuły, jak na przykład właśnie w Soulsach jest, tak? Ja przyznam, że w tych Soulsach mi zawsze przeszkadzało, że potencjał świata tych Soulsów nie został fabularnie należycie wykorzystany. Tam mieliśmy fabułę w takich strzępkach, było bardzo wiele niedopowiedzeń, często nie było wiadomo o co chodzi, to mi tam przeszkadzało. Tutaj w Verhow już w samym intrze gry twórca mnie zdołał całkiem nieźle zaintrygować tą fabułą, całkiem nieźle mnie zainteresować. Ja po tym samym intrze, które trwa, no nie wiem, ze 2 minuty, widzę, że jest całkiem fajny pomysł na świat tego tytułu i jestem tym tytułem zainteresowany. I zauważcie też, że to nie jest taka fabuła w stylu tam wbij, uratuj świat, weź księżniczkę, poślub i tak dalej. W Verhow dostajemy coś całkowicie innego. Zamiast takiego sztampowego gówna mamy klątwę, która opiera się na śmierci, jeżeli dostrzeżemy twarz innego człowieka. No to jest coś całkiem oryginalnego, chyba przyznacie, nie? Ja sobie nie przypominam, szczerze mówiąc, w grach czegoś podobnego. Może tam w jakichś indykach albo jakichś bardzo starych tytułach był podobny pomysł, ja nie wiem, ja go nie widziałem. Także dla mnie jest to coś naprawdę oryginalnego. Myślę, że takie ciekawe pomysły jak najbardziej trzeba doceniać. No ale dobra, to jest tylko fabuła, tak? Mamy całkiem intrygującą fabułę, co dalej?
No oczywiście, żeby ta fabuła trzymała się kupy, to musimy mieć do tego klimatyczny świat i klimatyczne postacie. Tutaj, jak już pewnie zauważyliście po samych lokacjach, w tym temacie jest naprawdę nieźle i to mogę osobiście potwierdzić. Specyficzny styl tej gry, oparty właśnie na takim stylu trochę retro, trochę pixelarcie oraz do tego całkiem umiejętny projekt tych lokacji wprowadzają w umysły graczy takie specyficzne uczucie niepokoju, które się utrzymuje przez cały czas, jak my w ten tytuł gramy. Niektóre lokacje zostały tak zaprojektowane, że podchodzą niemal pod horror, inne na myśl przywołują takie średniowieczne zamki czy kościoły. Jedno tutaj jednak trzeba przyznać, że jedna cecha jest wspólna, jest cholernie wręcz klimatycznie. Ja bardzo sobie cenię w grach taki właśnie spójny klimat, który wygląda naprawdę fajnie. No bo wiecie, są takie gry, które potrafią mieć fajne lokacje, ale tylko jedną czy dwie, tak? A później trafiamy do takiego generowanego losowo gówna. Tutaj mnie to zaskoczyło, że przechodząc Verho, bo ja miałem szansę właśnie zagrać całkiem długo w ten tytuł, on jest ze sobą spójny niemal cały czas. Każda kolejna lokacja jest fajna, ona jest odmienna oczywiście, natomiast jednocześnie widać, że do tej gry pasuje, że nie jest to tylko takie robienie czegoś kopiuj wklej na odwal się, tylko ktoś włożył serce do każdej z tych lokacji, które tutaj spotykamy. Mi się naprawdę z przyjemnością ten tytuł dzięki temu przechodziło i o to właśnie chodzi. Bardzo się cieszę, że nawet tak mało doświadczonym deweloperom udało się to właśnie uchwycić, bo czasami nie dają sobie z tym rady nawet jakieś wielkie studia. Ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę w Verho, to jest sama walka. Tutaj postawiono na taki dość tradycyjny, soulsowy dzisiaj system. Mamy takie kapliczki, które są rozsiane po świecie gry i które odradzają wrogów. No oczywiście w tych kapliczkach możemy też save'ować i możemy rozwijać swoją postać. Jak się rozwija postać? No tutaj mamy wprost ogromną swobodę rodem właśnie z Dark Soulsów. Mamy do dyspozycji mnóstwo różnych punktów, które możemy swobodnie ładować na przykład w siłę, na przykład we witalność czy w inteligencję. Wiecie jednak, co jest najważniejsze w tego typu grach? Odpowiedni poziom trudności oraz balans tej gry. No bo wiecie, tytuł może być jakiś trudny, tak? Natomiast jeżeli jakiś tytuł jest trudny, to musi też być przy tym uczciwy. Musi być czuć, że jeżeli my w tej grze zginiemy, to przez własny błąd i że coś możemy z tym od razu zrobić, żeby być lepszymi. I tutaj z przyjemnością mogę was poinformować, że w Verho, jeżeli gdzieś już zginąłem, bo zdarzało się to nawet dość często, to od razu wiedziałem, dlaczego zginąłem i co spieprzyłem. W tym tytule nikt nas nie zdejmie na strzała takim po prostu cheatem. Na każdego przeciwnika, jakiego ja spotkałem, był odpowiedni sposób i tak właśnie powinni oni zostać zaprojektowani. Jednych przeciwników trzeba wyczekać, na innych trzeba zagrać agresywnie, a jeszcze inni będą się za nami kryć w cieniu i czekać na atak. Ja tutaj przyznam, że w ten tytuł ja akurat grałem magiem, bo tutaj jest kilka klas oczywiście do wyboru. Natomiast powiem wam, że z chęcią używałem również normalnej broni białej, jeżeli wyczaiłem, że jest jakiś sposób właśnie na danego potwora. Takie kombinowanie, doskonalenie się, żeby później w tytule być coraz lepszym, coraz sprawniejszym, to jest naprawdę fajne w tego typu grach, to sprawia w tego typu grach mnóstwo frajdy i bardzo się cieszę, że w Verho też to jest. Oczywiście to nie jest gra bez wad. Ja grałem w ten tytuł na Poznań Game Arena, czyli była to wersja wczesna i w tym tytule zdarzały się poważniejsze nawet błędy, ale nadal mi się grało w to fajnie. Tutaj przyznam, że głównie zastrzeżenia miałem co do interfejsu i do bugów, no ale pamiętajcie, tak jak mówiłem, ja grałem w ten tytuł na targach, to była wersja wczesna. Także jeszcze długa droga zanim ona trafi do sklepów, a już jestem tym tytułem naprawdę zaciekawiony i dlatego zdecydowałem się go wam przybliżyć. Tutaj może was zaskoczę, natomiast ja powiem więcej. Rozmawiałem z deweloperem tej właśnie gry, przekazałem mu moje uwagi, co by tu trzeba poprawić, co by tu trzeba zmienić. Widzę, że on już te uwagi zaczął wdrażać. To było jakiś czas temu, także spodziewam się, że wasze wrażenia w Verho, jeżeli chcielibyście w to zagrać, będą już jeszcze lepsze niż moje. No i jeżeli słuchacie mnie teraz uważnie, co ja powiedziałem, no to pewnie zauważyliście, że powiedziałem, że rozmawiałem z deweloperem, a nie z deweloperami. No właśnie, Verho, czyli ten tytuł, który mnie mocno zaciekawił, o którym ja tu teraz wam opowiadam, tworzy generalnie rzecz mówiąc jedna osoba. Jest to pan Sebastian, który odpowiada za cały projekt gry, za fabułę gry, za modele i za wykonanie tego tytułu. Pomoc od innych osób ma jedynie w zakresie dźwięku oraz muzyki.
I tutaj przyznam, że jestem zaskoczony, jak interesująco wygląda ten tytuł, jak na pracę niemal tylko jednej osoby. Ja powiem wam, że ja rzadko komplementuję inne osoby, no bo się trochę boję, że obrosną w piórka i po prostu przestanie im się chcieć robić. Natomiast w tym przypadku muszę przyznać jedno. Naprawdę fajną robotę zrobiłeś tutaj, Sebastian, z ekipą. Jestem pod wrażeniem, że to tak fajnie wygląda na tak wczesnym etapie powstawania tej gry. Myślę, że ten tytuł naprawdę ma spory potencjał. Dlatego widzowie, ja tą grę mogę wam osobiście polecić, żebyście się nią zainteresowali, bo to nie jest tylko jakiś tam kolejny indyczek w morzu tych indyków na Steamie, czy gdzieś tam w tych wszystkich sklepach, ale coś więcej niż taki typowy indyk. To jest tytuł z potencjałem. Jeżeli tak samo jak ja jesteście zaciekawieni właśnie Werchą, no to mam dla was dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, tak jak mówiłem, rozmawiałem z Sebastianem, przekazałem mu moje uwagi i do tego też spytałem się go o wersję na konsolę. On potwierdził, że tytuł ma zamiar wydać również na konsolę, do czego sam go zresztą zachęcałem. Możecie oczekiwać wersji na PlayStation, także wersji na Xboxa, no i prawdopodobnie wersji na Switcha. Po drugie, jeżeli chcielibyście już zagrać w Werchą, to wersja demonstracyjna tej gry jest już dostępna do ogrywania. Na razie jest jedynie na komputerze, natomiast podejrzewam, że to się w przyszłości również zmieni. Tą właśnie wersję demonstracyjną znajdziecie obecnie na Steamie, deweloper nad nią stale pracuje, ona zawiera już te usprawnienia oraz uwagi, o których mówiłem, także jeżeli szukacie ciekawej gierki, to gorąco zachęcam was do wypróbowania Werchą, moim zdaniem warto. Sam czekam na premierę tego tytułu i oczywiście chętnie go dla was recenzuję. A wy dajcie znać w komentarzach, czy graliście kiedyś w podobne tytuły, jaką inną grę przypominam wam właśnie Werchą. Czekam na wasze komentarze, zawsze chętnie z wami podyskutuję. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.